No jesteśmy u progu być może dużego kryzysu globalnego. Możemy zacząć inwestować w momencie, kiedy mamy dach nad głową. Historycznie byliśmy totalnie na najniższych poziomach w 2020 roku. To jest bardzo dobry moment, żeby się zainteresować rynkiem. Dla tych, którzy chcą jutro jeździć Lambo, no to nie jest dla nich, myślę. Gaz w Stanach Zjednoczonych jest około 8 razy tańszy niż w Europie. Nazwijmy to organizacji ekologicznych. Tymczasem samochody elektryczne potrzebują 2 razy więcej srebra. Chińczycy opracowali nową technologię produkowania efektywniejszych paneli słonecznych. Ona wzrosła wtedy o 100 000%. Albo po prostu nasza cywilizacja będzie musiała drastycznie się zmienić. Gościem dzisiejszego odcinka jest Paweł Szpakowicz, inwestor na rynkach kapitałowych, którego główną specjalizacją są rynki surowcowe, ekspert od rynku uranu. Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na kanale. Dziś moim gościem jest Paweł Szpakowicz. Witaj, Pawle. Witam serdecznie. Dziś będziemy rozmawiać o inwestycjach w surowce, coś o czym jeszcze tak wprost, 1 do 1 nie rozmawialiśmy. Paweł, ty się tym zajmujesz i dzisiaj chciałem cię najpierw zapytać, może teraz takie szybkie, proste pytanie. Ile lat jakby siedzisz w rynku? W rynku surowcowym można powiedzieć, że 4 do 5 lat. 4 do 5 lat i można powiedzieć, że z tego żyjesz, tak? Że dzisiaj większość czasu zajmuje ci obserwowanie rynków, tak? I tym się zajmujesz na co dzień. Tak, aktualnie tak. No, powiem szczerze, że tak jakby swój majątek zbudowałem prowadząc działalność gospodarczą od 2006 roku, nieprzerwanie. Miałem różne profile działalności i tak zbudowałem swój majątek, więc... No, jeżeli ktoś tak myśli, że nie ma pieniędzy i zacznie inwestować w surowce albo nawet w krypto, to nie jest tak jakby dobra droga, żeby swój majątek budować w oparciu o inwestycje. Inwestycje są tak jakby już kolejnym etapem. Jeżeli zarabiamy, generalnie można się odwołać do Bena Grahama, że o inwestowaniu możemy pomyśleć w momencie, taki klasyk naprawdę inwestycji, guru. Powiedzmy, że to był mentor Warrena Buffetta i wielu innych inwestorów takich w historii, którzy odnosili największe sukcesy, że możemy zacząć inwestować w momencie, kiedy mamy dach nad głową i przynajmniej pieniądze na 6 miesięcy życia. Ja bym nawet poszedł dalej i bym powiedział, że zaczniemy inwestować, gdy mamy 2 dachy nad głową i przynajmniej z rok odłożonych pieniędzy. Owszem, jeżeli chodzi o taką dywersyfikację i naukę, czyli zapoznanie się z rynkami finansowymi, to możemy robić już na bardzo wczesnym etapie i myślę, że powinniśmy, bo im mamy więcej doświadczenia. Ja też chciałbym właśnie nie mieć tych 4-5 lat, tylko powiedzmy 25 najlepiej, tak żebym już jako wczesny nastolatek zaczął inwestować. Teraz tak jakby moja wiedza i moje osiągnięcia myślę, że byłyby dużo większe. Tak więc jeżeli chodzi o naukę i wiedzę i obycie się z rynkami finansowymi, to tak, owszem, zaczynajmy małymi kwotami już na wczesnym etapie, a jeżeli chodzi o takie nastawienie, że chcemy żyć z inwestycji, no to musimy sobie jakoś wygenerować ten majątek raczej prowadząc działalność, czy po prostu ciężko pracując przez ileś lat naszego życia. No i później mi się udało dojść do tego etapu, że aktualnie żyję z inwestycji, to znaczy, że lokuję swój kapitał nie tylko w rynki surowcowe, mam też ekspozycję na rynek nieruchomościowy, mam ekspozycję na rynek krypto, aktualnie głównie w stablecoinach, ale mam takie nastawienie, że teraz nawet takie przekonanie, że więcej pieniędzy w najbliższej dekadzie będę w stanie wygenerować, pomnażając swój majątek właśnie głównie na rynkach surowcowych, niż jakbym miał prowadzić dalej swoją działalność gospodarczą. Czuję się z tym dobrze. Jest to totalnie moja pasja, która mnie pochłonęła te kilka lat temu. No i przeliczając to na godziny, były to grube dziesiątki już, przynajmniej kilkanaście tysięcy godzin, bo miałem taki okres, powiedzmy takie pierwsze zachłyśnięcie, te 2 lata, kiedy poświęcałem codziennie 10, a nawet kilkanaście godzin idąc spać, słuchałem, czytałem całymi dniami, biegając, ćwicząc, słuchałem i to tak jakby te godziny się nawarstwiały. No i po jakimś tam etapie tych pierwszych powiedzmy 2 lat zacząłem sobie tak jakby zawężać te swoje pola inwestycyjne do jakiegoś tam określonych poddziedzin.
w których staram się teraz specjalizować. No tak, no to powiedziałeś właśnie o tym, że inwestujesz na rynku nieruchomości, na rynku krypto i właśnie w surowce. Wiemy wszyscy, że na rynku krypto można powiedzieć, że zima, taka faktyczna. Na rynku nieruchomości też się dzieje i te zmiany, myślę, największe jeszcze przed nami, bo wiemy, że ten rynek nieruchomości zawsze obrywa na samym końcu i trwa ta zmiana na krypto szybko, na rynku nieruchomości bardzo długo i powolnie i dopiero za rok pewnie będziemy widzieli mocne zmiany. No i pytanie do ciebie, naturalnie nasuwające się, czy rynek surowców jest aktualnie dobrym momentem, czasem, żeby wejść i zacząć inwestować dla osób, które tylko słyszały, ale jeszcze żadnych ruchów nie zrobiły? Jest świetnym momentem, żeby się zainteresować rynkiem surowców. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy z jednej strony, historycznie patrząc, w 2020 roku osiągnęliśmy najniższe w historii poziomy, jeżeli chodzi o wyceny surowców względem Dow Jones, czyli jednostki giełdy amerykańskiej. Z drugiej strony sektor energetyczny w 2020 miał najmniejszy w historii udział w S&P 500, czyli w tym głównym indeksie giełdy amerykańskiej. Więc historycznie byliśmy totalnie na najniższych poziomach w 2020 roku. Aktualnie jesteśmy po takim odbiciu, które miało miejsce głównie w zeszłym roku i na przełomie 2021-2022. Aktualizując to jeszcze bardziej, jesteśmy teraz na bardzo fajnej korekcie. No jesteśmy u progu być może dużego kryzysu globalnego, który będzie się wiązał z dużym zniszczeniem popytu, nazwijmy to, jeżeli chodzi o rynki surowcowe. I właśnie między innymi dlatego mamy już teraz taką dosyć srogą korektę na szeregu rynków surowcowych, co nie zmienia faktu właśnie dzięki temu, że właśnie mamy aktualnie tą korektę i być może ta korekta będzie jeszcze dużo głębsza, to jest właśnie doskonały moment, żeby się zainteresować, żeby zobaczyć, co ma bardzo fajne perspektywy na przestrzeni najbliższej dekady, bo oczywiście moja perspektywa, jeżeli chodzi o rynek surowców, to jest przynajmniej, tak zakładam, 5 do 10 lat. Jeżeli chodzi o rynek uranowy, być może takie 2 do 4 lat. Zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądała. W każdym razie to nie jest horyzont inwestycyjny rzędu pół roku czy kilku tygodni, tak jak by chciało wielu inwestorów w świecie krypto. Czy w dzisiejszych generalnie czasach ludzie są bardzo niecierpliwi. Więc to jest bardzo dobry moment, żeby się zainteresować rynkiem i być może w przeciągu najbliższych miesięcy będziemy mieli po prostu totalne przeceny i okazje na rynkach, na takich surowcach, które są niezbędne do funkcjonowania naszej cywilizacji, a w takim kształcie, jakim ją znamy, czyli albo z jednej strony będzie postęp cywilizacyjny, będziemy żyli przynajmniej na zbliżonym poziomie, na jakim żyjemy do tej pory, no albo będzie bardzo źle, no i w takiej sytuacji te surowce nie będą sobie dobrze radziły, przynajmniej niektóre z nich, no ale mam nadzieję, że aż do takich złych rzeczy nie dojdzie. Reasumując, z jednej strony jesteśmy u progu nowego cyklu, ponieważ, tak jak wspominałem w poprzednim filmie, przez ostatnią dekadę mamy totalnie, szereg rynków surowcowych jest totalnie niedoinwestowanych, a jest takie powiedzenie na rynkach surowcowych, że lekiem na niskie ceny są niskie ceny. Tak więc albo bardzo duża ilość kapitału do spółek surowcowych i do wydobywców napłynie w najbliższych latach, a co za tym idzie, ich wyceny drastycznie wzrosną, albo po prostu nasza cywilizacja będzie musiała drastycznie się zmienić. No cieszę się, że wspomniałeś o tym długim terminie, czyli tym long termie i że rozumiesz to tak, jak powinno być to rozumiane, tak jak ja to rozumiem, tak jak często też na kanale wspominamy, nie tylko w projekcie Finansowo Zależni, ale też w rozmowach, że ten long term to jest minimum kilka, a najlepiej kilkanaście, czasami kilkadziesiąt lat. Tych niecierpliwych inwestorów, nie tylko pochodzących z rynku krypto, żebyśmy też tak nie demonizowali, jest ostatnio więcej, dlatego dla tych, którzy chcą jutro jeździć Lambo, no to nie jest dla nich, myślę, sposób inwestowania. Okej, no to konkrety. Myślę, że nasi widzowie są ciekawi, które surowce myślisz są najbardziej perspektywiczne i mogą, no patrząc na to, co się dzieje i też takie grube argumenty za tym, że one wzrosną najlepiej i będą po prostu też bezpieczne w tym long termie. Mam
bardzo dużą pozycję gotówkową w dolarze i franku szwajcarskim, ponieważ właśnie liczę się z tą możliwością, że dojdzie do dużego kryzysu Bessy. No i dzięki temu będę miał okazję do zakupu naprawdę wartościowych akcji po naprawdę bardzo atrakcyjnych cenach. Musimy sobie zdawać z tego sprawę właśnie, że no duże majątki, jeżeli chodzi o rynki kapitałowe, nie są budowane w czasie hossy, gdy wszystko rośnie, tylko właśnie w tych momentach, gdy jesteśmy w stanie kupić może nie na dołku, ale wtedy, gdy naprawdę jest źle, gdy taki powiedzmy to uliczny inwestor odwraca się od danego sektora, czy generalnie od giełdy, wtedy jest najlepszy moment żeby zaczynać inwestycje. Jakie surowce? Jeżeli chodzi o taką perspektywę najbliższych lat, z jednej strony rynek uranowy, no i ten rynek jest właśnie specyficzny, bo tutaj nie redukuję swoich pozycji, nie zredukowałem wcale, jeżeli chodzi o ostatnie miesiące, ponieważ jest to bardzo mały rynek. Kapitalizacja całego rynku uranowego aktualnie to jest poniżej 40, myślę, że w granicach, teraz po tej korekcie, w granicach 30 miliardów dolarów, a musimy sobie zdawać sprawę, że Dogecoin w swoich szczytach miał ponad 40 miliardów dolarów kapitalizacji, czyli z jednej strony mówimy o sektorze, który odpowiada za 20% energii wytwarzanej w Stanach Zjednoczonych, około 11 globalnie na świecie, który astronomicznie rośnie aktualnie. I on jest wyceniany na 30 miliardów dolarów, czyli to jest po prostu, to jest po prostu bardzo, wręcz niepoważne. Może dla przykładu firma Apple ma aktualnie w swoich rezerwach gotówkowych 200 miliardów dolarów, więc jest to po prostu malutki sektor, w którym jest bardzo duży ścisk właśnie podażowo-popytowy, czyli taka idealna sytuacja, jeżeli chodzi o taki dobrą tezę inwestycyjną. No i tutaj tak jakby tych swoich pozycji się nie pozbywam, pomimo tego, że ceny rosną w górę, w dół i jest, no jeżeli chcemy w ogóle zajmować się rynkami surowcowymi, musimy zdawać sobie sprawę z bardzo dużej zmienności wycen aktywów. Jeżeli wiemy, dlaczego jesteśmy w danym aktywie i wiemy, jakie są przesłanki ku temu, żeby coś rosło albo spadało na przestrzeni najbliższych lat, wtedy po prostu jesteśmy w stanie spokojnie siedzieć w danej pozycji. Tak więc z jednej strony zdecydowanie uran moje numer 1, jeżeli chodzi o inwestycje surowcowe i myślę, że na przestrzeni najbliższych 2-4 lat będziemy mieli do czynienia po prostu z bardzo drastyczną hossą na rynku uranu. Oczywiście rynek uranu też ma w sobie jakieś tam zagrożenia niesie, tak jak każda inwestycja, więc ostrożnie. Gdyby tych zagrożeń, to zagrożenie tak naprawdę sprowadza się do jednej rzeczy, do potencjalnej awarii w elektrowni atomowej. No gdyby nie takie zagrożenie, no myślę, że 95% moich aktywów na rynkach kapitałowych byłoby zainwestowanych w sektor uranu. Tak więc z jednej strony uran, bardzo, być może z jednym z następnych filmów troszeczkę głębiej wejdziemy w tą tematykę. Z drugiej strony całe sektory energetyczne. Myślę, że najbliższa dekada to jest po prostu dekada, w której będzie musiało napłynąć bardzo dużo kapitału do wydobycia ropy, gazu, do zmiany, do arbitrażu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą, ponieważ gaz w Stanach Zjednoczonych jest, to się waha, ale około 8 razy tańszy niż w Europie. I wcześniej czy później dojdzie do wybudowania z jednej strony infrastruktury, z drugiej strony do tankowców, które będą w stanie przewozić ten gaz do Europy i ta cena się wyrówna, więc spółki wydobywające gaz w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie na przestrzeni, jeżeli mamy taki dłuższy horyzont czasowy, na przestrzeni najbliższych lat będą stanowiły bardzo atrakcyjne miejsce, żeby się nim zainteresować. Kolejny, to wiadomo, że każdy surowiec jest troszeczkę innym. Dobrym przykładem, jeżeli chodzi o takie zainteresowanie się długofalowe, jest rynek srebra. Aktualnie srebro ma taki, poza aspektem monetarnym, ma duży aspekt industrialny, więc jeżeli dojdzie do takiego głębokiego kryzysu gospodarczego na świecie, srebro też jeszcze mocniej może ucierpieć, aczkolwiek ucierpiało już dosyć mocno i jest to już jest bardzo tanie na rynku srebra. Jeżeli chodzi o wydobycie powstanie nowej kopalni srebra, to nakłady kapitałowe
no, wymagają tego, żeby srebro było powyżej $20, żeby opłacało się budować nowe kopalnie srebra, przynajmniej powyżej 20, a tak naprawdę to zależy od projektu oczywiście. A aktualni producenci, którzy już wcześniej zainwestowali duże pieniądze w budowę kopalni, są w stanie wydobywać mniej więcej na poziomie 14-15, znaczy to zależy oczywiście od projektu, dolarów za uncję, więc już jesteśmy na etapie, gdzie przy obecnych wycenach no nie opłaca się w ogóle budować nowych kopalni srebra. A musimy sobie zdawać sprawę, na przykład jeżeli chodzi właśnie o OZE, czyli panele słoneczne, są teraz aktualnie tak jakby jednostkowo największym konsumentem srebra. 10% światowej rocznej produkcji srebra jest konsumowanych przez panele fotowoltaiczne, a w założeniu czy to administracji rządu amerykańskiego, czy szeregu rządów europejskich i nazwijmy to organizacji ekologicznych, założenie jest takie, żeby rocznie produkowało się nawet 20-30 razy więcej paneli fotowoltaicznych niż to ma miejsce dzisiaj. Tak więc no nie jest to możliwe ze względu na to, że nie ma tyle srebra na świecie i przy obecnej technologii nie jesteśmy w stanie produkować dużo więcej paneli fotowoltaicznych, a musimy sobie zdawać sprawę, taka wisienka na torcie, że Chińczycy opracowali nową technologię produkowania efektywniejszych paneli słonecznych i one są właśnie mają dużo lepsze zwroty, jeżeli chodzi o zwrot właśnie czy to z kapitału, czy to z energii zainwestowanej w produkcję takich paneli, z tym, że one pochłaniają 2, nawet do 3 razy więcej srebra niż te, które funkcjonują dzisiaj. Tak więc no, z tej strony, jeżeli energia wytwarzana ze słońca przy obecnej technologii będzie się upowszechniała, no zapotrzebowanie na srebro może drastycznie wzrosnąć. No z drugiej strony chociażby rynek samochodów elektrycznych, w każdym samochodzie elektrycznym, w każdym samochodzie aktualnie takim nowo produkowanym wykorzystuje się, zależy od samochodu, około 20 gram, powiedzmy 20-30, to jest w zależności od samochodu, od 15 do 25 się tak zakłada gram srebra. Tymczasem samochody elektryczne potrzebują 2 razy więcej srebra i jeżeli rynek samochodów elektrycznych będzie się rozwijał, z tej strony też będziemy mieli bardzo duże zapotrzebowanie na rynek srebra. No, abstrahując od innych czynników, czy to monetarnych, czy to szerokiej gospodarki, no musimy sobie zdawać sprawę z tego, że srebro aktualnie jest wyceniane na 20, no niecałe, nawet $19 za uncję srebra, a w roku 1980 jedna uncja srebra kosztowała $50. Tak więc jest to jeden z nielicznych surowców, który po 40 latach jest drastycznie ponad 50-60% tańszy niż był 40 parę lat temu, więc potencjał, jeżeli chodzi o wzrost srebra, jest bardzo duży, z tym, że na chwilę obecną ostrożnie, bo jeżeli zostanie tak jakby zniszczony popyt przez kryzys gospodarczy, krótkofalowo, czyli na przestrzeni najbliższych miesięcy, czy nawet roku, 2, cena, coś co jest tanie, może być jeszcze tańsze i tak w przypadku srebra musimy być ostrożni, co nie zmienia faktu, że sam metal, czy to wydobywcy są już bardzo atrakcyjnie wyceniani. Mam nadzieję, że będą jeszcze bardziej atrakcyjnie wyceniani, pomimo tego, że mam swoje pozycje zajęte, czy to właśnie w srebrze jako metalu fizycznym, czy w wydobywcach srebra. Nie sprzedaję tej części, a mam nadzieję, że będą tańsi, czyli de facto będę miał w tych spółkach mniejszą ilość kapitału. Mam nadzieję na dodatkowe zakupy jeszcze. Po tej takiej surowcowej teraz wycieczce, którą nas tutaj przeprowadziłeś przez cały świat, no myślę, że więcej wiemy. Taka zasada, którą myślę, że inwestorzy wszyscy muszą mieć w swojej głowie, a szczególnie ci początkujący, to inwestuj w to, co rozumiesz. Więc myślę, że dzisiaj, a podczas tego filmu wiele osób zrozumiało. No ale teraz niektórzy siedzą i mówią, no to dobra, no to dawaj, ale w jaki sposób inwestujesz? Chciałbym tu praktycznie zapytać, no bo wiemy, jak mniej więcej wygląda ten rynek, które surowce uważasz w obecnych czasach za najbardziej perspektywiczne. Jak praktycznie? Jak ty to robisz? Powiedz. Z jednej strony ktoś się może zainteresować, ale apeluję, każdy robi oczywiście jak uważa, to nie jest porada inwestycyjna, ale zanim zakupimy, owszem, złoto w postaci fizycznej czy srebro w postaci fizycznej, to jest taka
rzecz, którą możemy zgłębić tak naprawdę poświęcając 10, kilkanaście godzin. Naprawdę możemy zrozumieć, że klasy aktywów, jakim jest złoto w postaci fizycznej, czy srebro w postaci fizycznej, to jest bardzo fajna rzecz. To jest tak jakby punkt wyjścia do inwestycji surowcowej. Ja też nie ukrywam, tak właśnie zaczynałem. Ale jeżeli chodzi o kupowanie akcji, kupowanie spółek, które są bardzo zmienne i w ogóle zainwestowanie swoich pieniędzy, no warto poświęcić troszeczkę więcej czasu niż tylko jeden wywiad, zgłębiać temat, no i też zwiększać swoją ekspozycję z czasem, gdy nasza wiedza jest coraz większa, czyli jeżeli coś nam się podoba, możemy jakąś tam inicjującą pozycję zająć, a stopniowo wraz z budowaniem wiedzy, wraz z poświęconym czasem, wraz z rozważeniem wszelkich za i przeciw możemy troszeczkę więcej kapitału w to inwestować, więc spokojnie, nie wszystko naraz. Wracając do twojego pytania, jak ja inwestuję w surowce? Z jednej strony, owszem, tak jakby punktem wyjścia jest takie założenie, że powiedzmy te 5 do 15%, w zależności myślę od tego, jak ktoś ma duży portfel, punktem wyjścia jest zainwestowanie w złoto w postaci fizycznej, czy to srebro. Jeżeli chodzi o złoto w postaci fizycznej, no jestem zdecydowanie zwolennikiem jednouncjowych monet bulionowych, czyli mamy ten kanon, czyli Krugerranda, południowoamerykańskiego orła, mamy Filharmonika Wiedeńskiego, kanadyjski liść klonowy, czyli taki kanon monet, które są rozpoznawalne na całym świecie, które jest bardzo łatwo zweryfikować ich autentyczność. Dosłownie w ciągu kilkudziesięciu sekund jesteśmy w stanie zweryfikować to, czy dana moneta jest rzeczywiście złota, czy nie jest złota. Poza tym one są bite w bardzo dużych ilościach. No i rozbieżność pomiędzy ceną spot a ceną złota, które rzeczywiście otrzymujemy w tej monecie, jest relatywnie niewielka. No i jest to też aktywo, które łatwo jest właśnie nawet sprzedać osobie prywatnej, czyli w przypadku złotej sztabki, co prawda są te certyfikaty, no ale to nie jest, certyfikaty można podrobić, trudniej jest zweryfikować po prostu autentyczność sztabki, to szczególnie takiemu przeciętnemu Kowalskiemu. Jeżeli kupię sztabkę powiedzmy za 10 000, no to mogę ją odsprzedać do dealera powiedzmy za 9200, czy tam, no taki przykład mniej więcej chciałbym pokazać skalę wielkości, pewnie 9500 bardziej, 9600. W przypadku monety jednouncjowej, jeżeli kupimy taką monetę jednouncjową aktualnie pewnie gdzieś za 8500 zł u dealera, jesteśmy ją w stanie odsprzedać u dealera za 8150, 8200 tego samego dnia czy następnego, ale jeżeli umieścimy ogłoszenie w internecie, to myślę, że 50 zł poniżej ceny zakupu jesteśmy w stanie ją odsprzedać drugiemu Kowalskiemu, który wie, co kupuje, jest w stanie zweryfikować autentyczność takiej monety, więc tak jakby punktem wyjścia oczywiście jest budowanie tej pozycji w metalu w postaci fizycznej. Idąc dalej, możemy mieć ekspozycję na metal fizyczny poprzez ETF-y, czy to ETF-y na złoto, srebro, czy nawet uran. Właśnie uran też, taki paradoks, możemy kupować w postaci fizycznej, ponieważ są w sferze zachodniej 2 ETF-y, które zapewniają nam ekspozycję na uran w postaci fizycznej. Właśnie w Kazachstanie powstaje właśnie trzeci. Kazachstan między innymi dlatego, że Kazachstan jest właśnie największym wydobywcą uranu aktualnie na świecie. Tak jakby kolejnym etapem inwestycji w surowce i takim jednak korowym, jeżeli chodzi o moją osobę, jest inwestowanie w spółki wydobywcze, czy to w ETF-y na spółki wydobywcze, więc z jednej strony możemy wybierać, uznajemy, że dany sektor bardzo fajnie rokuje, widzimy, że jest nie na każdy sektor jest ETF, ale mamy po prostu powiedzmy ETF, który gromadzi w sobie największe spółki z danego sektora i wtedy tak jakby unikamy ryzyka jednej spółki, ponieważ gdy zainwestujemy w jedną spółkę, tam zarząd może nawywijać albo może zajść jakaś niekorzystna sytuacja, nazwijmy to geopolityczna, bo są bardzo różne jurysdykcje, jeżeli chodzi o wydobywców surowców, więc ETF może nam potencjalnie mniejszy zysk, ale dużo większe bezpieczeństwo, bo mamy tą dywersyfikację na szereg spółek. No i możemy też inwestować po prostu w konkretne spółki wydobywcze, które są taką dźwignią na metalu. Powiedzmy, że jeżeli srebro będzie nam rosło o 50-100%, no to w zależności od tego oczywiście o jak dużym wydobywcy mówimy, bo market cap ma znaczenie, czyli kapitalizację całej spółki, tak samo jak w przypadku projektów kryptowalutowych.
ma znaczenie. No i takie małe, duży spekulacyjny, duży producent, w przypadku powiedzmy, że srebro wzrośnie o 100%, to taki duży producent może wzrosnąć o 200, 300, 400%. Tymczasem małe spółki spekulacyjne, które są tak zwane eksplorerzy, junior explorers, no, spółki, które są bardzo ryzykowne i przestrzegałbym przed pakowaniem zbyt dużej części portfela w takie spółki, no ale one mogą zrobić nawet kilkadziesiąt, kilkaset x. To po prostu są zwroty znane ze świata kryptowalut. Mogę właśnie tutaj przywołać taki przykład z rynku uranowego z poprzedniej hossy, gdzie hossa powiedzmy na przestrzeni lata 2003-2007, poprzednia hossa uranowa, gdzie przesłanki tak jakby do hossy były dużo słabsze niż aktualnie mamy. W tamtym okresie cena uranu wzrosła z około $7 do blisko 140 w szczycie na tej przestrzeni tych 4 lat. Tymczasem spółka, która zrobiła największy wzrost, czyli Paladin Energy, taka australijska spółka, która miała projekt w Namibii z taką kopalnię Langer Heinrich, ona wzrosła wtedy o 100,000%. Tak, zdarzają się takie rzeczy w świecie surowców. Jeżeli mamy hossę na dany surowiec, spółka, która w czasie tej hossy była eksplorerem czy deweloperem, czyli jeszcze nie była producentem, tylko spółką, która miała złoże, a która weszła do produkcji. Niestety wejście do produkcji w świecie surowców pomiędzy zdefiniowaniem złoża i określeniem, że tutaj jest super złoże, do momentu rozpoczęcia wydobycia to jest często minimum 7-8 lat, a często jest to 10-20 lat. Więc jeżeli spółka w trakcie hossy, jeżeli jesteśmy w stanie fajnie zmonitorować dany rynek, jeżeli wiemy, że dana spółka nie ma w sobie tej wyceny jako producenta, a jest dopiero obietnicą przyszłej produkcji, a wiemy, że za kilka lat, w momencie, kiedy nasza hossa będzie, mam nadzieję, że złapiemy fajnie nasz timing i nasza hossa, że nasza spółka ruszy z produkcją w momencie właśnie hossy na danym surowcu, no wtedy premie za inwestycje w takie spółki bywają naprawdę astronomiczne. No, przykładów myślę tutaj podałeś sporo, ale też oczywiście ta dywersyfikacja się pojawiła, umożliwiająca faktycznie inwestowanie na całym świecie i pracę w sumie na całym świecie, no bo to jest, masz tak naprawdę portfel, nie musisz nic za sobą targać, kupując złote czy srebrne monety, no to może bardziej, bo jak inwestujemy większe kwoty w fizyczne srebro, to już faktycznie trzeba to jakoś zabrać ze sobą, ale inwestując w ETF-y czy w akcje, tak jak podałeś przykłady, no to możemy z każdego miejsca na świecie inwestować i być takim międzynarodowym inwestorem, który no, nie jest przykuty do jakiegoś jednego miejsca, tak bym to nazwał. I chyba daje też taką trochę wolność, którą w świecie krypto często słyszymy. Myślę, ale przyjechałeś do nas, jesteś tu w Polsce, także nie latasz po świecie. Przyjechałeś do nas do Katowic. Pawle, chciałbym podziękować i też poprosić znów o informacje, bo przygotowałeś dla naszych widzów coś darmowego i coś bardzo rzetelnego, żeby się edukować. Tak, w ramach Instytutu Kryptografii już grubo ponad rok temu napisałem kilka artykułów dotyczących właśnie kilku klas aktywów i jeżeli ktoś jest zainteresowany, serdecznie zapraszam do kliknięcia linku. Te artykuły są dostępne całkowicie darmowo. Zapraszam do lektury. Zapraszamy. Pawle, tobie dziękuję. Dzięki. No i zapraszamy do poszukiwania naszych nagrań na kanale, bo obiecujemy, że będzie ich trochę więcej i tematy bardzo ciekawe. Do zobaczenia. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji, aby nie ominęły Cię nowe filmy. Sprawdź również pozostałe odcinki na kanale lub słuchaj ich w formie podcastu. Do usłyszenia.